To jest filmik na temat tego, co daje nagrywanie filmów na YouTube'a, czyli 20 filmów i 100 subskrypcji później. Od kiedy zacząłem nagrywać filmy, znajomi zaczęli mnie pytać, po co to robię, czy to coś daje, czy warto, czy poczułem jakąś zmianę. I tak powstał pomysł na ten film. Tak na marginesie jeszcze ode mnie pozdrawiam mamę mojego kolegi Bogdana, wspaniałą, energiczną kobietę, panią Teresę, która przez przypadek zasubskrybowała mój kanał, korzystając z telefonu syna. Pani Tereso, jeżeli kiedykolwiek będzie pani oglądała ten film, to niech pani wie, że doceniam także takie wsparcie. A więc co dają filmy? Filmy po pierwsze dają osobisty rozwój. To odczułem od razu. Nauczyłem się nowych umiejętności, takich mikroumiejętności, których cały czas się uczę. Chodzi mi o takie małe rzeczy, które się szlifuje. Przykładowo, jak nagrać dobrej jakości dźwięk, jak zrobić transmisję na żywo, jak rozplanować ujęcia do filmu, jak ustawić światło, jak mówić do kamer, jak zmontować film i wiele, wiele innych małych rzeczy, o których przedtem nie miałem pojęcia, ale każde z nich było, czy nawet ciągle jest problemem do rozwiązania. Najfajniejsze jednak jest to, że cały czas się uczę czegoś nowego. Nie ma dnia, żebym czegoś nie szukał i nie znajdował odpowiedzi. To mocno motywuje do dalszej pracy, że można poradzić sobie z problemami, jeśli tylko szuka się rozwiązań. Kolejną rzeczą był było przełamanie strachu przed kamerą i mówieniem do niej. Początki były ciężkie, pełne frustracji ze słabych efektów. Kiedy próbowałem nagrać pierwszy film, był on poprzedzony masą nieudanych prób, wieloma pomyłkami językowymi, brakiem płynności w mówieniu i wieloma innymi błędami. Nadal nie jest mi łatwo, nadal popełniam masę błędów, robię powtórki, ale z każdym kolejnym nagranym filmem zwiększam swoją pewność siebie i wiem, że nie ma innej drogi niż ciągłe próbowanie i ćwiczenie własnych umiejętności. Wszystko przecież jest procesem i musi potrwać chwilkę. Brzmi może banalnie, ale najważniejsze jest, aby nie porównywać się do innych. Każdy ma swój sposób, idzie swoją własną ścieżką i robi wszystko po swojemu. Każdy ma swoją krzywą uczenia się i każdy ma ją zupełnie inną. Ja staram się patrzeć na samego siebie sprzed tygodnia. Jeśli zrobiłem mały postęp, to już jest dobrze i czuję, że było warto. Ciekawie YouTube też wpływa na moją firmę, bo filmy przekładają się na interakcje z moimi klientami i moje usługi jako fotografa. Zupełnie inaczej reagują klienci, którzy widzieli mnie i moje filmy. Kontakt z nimi jest bardziej koleżeński i wydaje mi się, że nawet rozmawiając przez telefon, po raz pierwszy czuję się, jakby mnie już znali. Także przez filmy łatwiej jest mi przedstawić moje usługi, pokazać proces, sprzęt, siebie i wytłumaczyć, za co tak naprawdę płaci klient i co otrzymuje. To zupełnie inny poziom marketingu, szczególnie jeśli konkurencja skupia się wyłącznie na przesyłaniu portfolio i oferty. Zawsze można wtedy zaryzykować z wyższymi stawkami za swoje usługi. Nawet jeśli oferta w danym momencie nie przejdzie, zostajesz w pamięci klienta, masz silniejszą markę osobistą i jesteś bardziej rozpoznawalny. Plusem filmów jest także to, że mogą one więcej opowiedzieć niż nawet najlepiej napisana oferta. Z opisem usługi. Uważam, że najtrudniej jest wytłumaczyć klientowi, za co tak naprawdę płaci, skąd bierze się różnica w cenach podobnych usług wśród fotografów i uważam, że kto wytłumaczy to najlepiej, sprzeda swoje usługi. A spytacie, co mogę doradzić komuś, kto zaczyna tworzyć swój kanał na YouTubie lub komuś, dla kogo może najbliższym celem jest właśnie te pierwsze 100 subskrypcji. Jeśli jeszcze nie zacząłeś, zacznij jak najszybciej. Tego najbardziej żałuję, że zacząłem tak późno. Uderz strach prosto w twarz. Odbierz swój pierwszy cel i koryguj go w miarę rozwoju. Skończ z perfekcjonizmem. Zacznij z tym, co masz i nie narzekaj na brak sprzętu. Nie szukaj wymówek, szlifuj warsztat w miarę jak robisz kolejne filmy. Nie porównuj się z nikim, po prostu rób swoje. Teraz mam nadzieję, że wcisnąłem nagrywanie na aparacie, bo to było dobre. To jest, słuchajcie, szósta próba, więc mam nadzieję, że fajnie wyszło.